Badania dna oceanów wciąż bywają porównywalne do poznawania powierzchni Księżyca. Tak naprawdę przez ostatnie kilkadziesiąt lat naukowcom udało się ledwie podrapać morskie dno łyżeczką do herbaty. Zwłaszcza kiedy porównamy ten wynik do naszej wiedzy o ekosystemach lądowych. Przykładowo, nasz program badawczy pozwolił na zebranie aż 270 próbek wzdłuż 500 km wybrzeża Gany i na głębokościach sięgających 1000 metrów, co czyni go jednym z największych w całym Oceanie Atlantyckim. Umożliwiło to jednak poznanie obszaru zaledwie 12 m2 dna. Na tej powierzchni, odpowiadającej wielkości niewielkiego pokoju w bloku, znaleźliśmy jednak około 800 gatunków, w tym około 300 nowych dla nauki. Wyprawa odbyła się w roku 2012. Na pierwsze wyniki czekaliśmy więc 8 lat. To typowa sytuacja w podobnych badaniach. W wielu przypadkach okres analizy danych trwa jeszcze dłużej, nawet kilkanaście lat. Niektóre rezultaty są publikowane dopiero po 20 latach od zebrania materiałów. Wynika to z wielu czynników. Głównie z faktu, że każdy z tysięcy osobników znalezionych na morskim dnie wymaga dokładnego obejrzenia pod mikroskopem. Niejednokrotnie wykonania preparatów zwierząt o wielkości zaledwie kilku milimetrów. Jednak już pierwszy etap związany z transportem prób do laboratorium, a następnie drobiazgowym wyszukiwaniem organizmów wśród ziaren piasku, co przypomina zresztą pracę Kopciuszka, może potrwać wiele miesięcy. A dopiero od tego momentu możemy rozpocząć właściwe badania, które zawsze wymagają pracy większej grupy specjalistów. Badając ten region, mogliśmy poczuć się trochę jak pionierzy badań oceanobiologicznych. Większa część afrykańskiego wybrzeża jest niemal zupełnie niepoznana. Jedyne badania na wybrzeżu Gany pochodzą sprzed 70 lat. Wiąże się to z olbrzymimi kosztami, zagrożeniem ze strony piratów oraz trudnościami logistycznymi. Nasza wyprawa badawcza była możliwa dzięki współpracy z Instytutem Morskim w Bergen. Została sfinansowana przez rząd Norwegii oraz Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa i miała na celu ocenę stanu środowiska zagrożonego przez przemysł oraz przez wydobycie ropy naftowej i gazu i jednocześnie niemal zupełnie niezbadanego. Praca na statku dr Fridtjof Nansen, należącego do Instytutu Morskiego w Bergen i noszącego imię norweskiego badacza Arktyki oraz laureata Pokojowej Nagrody Nobla, nie była lekka, choć dawała ogromną satysfakcję oraz stanowiła prawdziwą przygodę nie tylko naukową. Pamiętajmy jednak, że na pokładzie panują kilkudziesięciostopniowe upały, a praca odbywa się w palącym słońcu. Na dnie tropikalnej części Atlantyku dominują dwie grupy niewielkich zwierząt. Pierwszą są wieloszczety, morscy kuzyni znanej nam doskonale dżdżownice. Mogą one ryć w mule lub w piasku, podobnie jak dżdżownice na lądzie, ale wiele z nich porusza się po powierzchni dna. Mogą być drapieżnikami polującymi na inne organizmy lub filtratorami wychwytującymi z wody smaczne kąski za pomocą cienkich, pierzastych wyrostków, działających niczym gęsta sieć. Drugą grupę stanowią skorupiaki, organizmy, od których wywodzą się owady, a więc zwierzęta typowe dla ekosystemów lądowych. Skorupiaki charakteryzuje podobne zróżnicowanie wyglądu, wielkości oraz sposobu życia, jak w przypadku znanych z pól i łąk chrząszczy, motyli i ważek. Drobne kleszczugi i pośródki często nie przekraczają 2-3 mm długości. Z drugiej strony największe dziesięcionogi, w tym kraby i krewetki, mogą mieć kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt centymetrów. W niektórych miejscach na wybrzeżu Gany obserwowaliśmy prawdziwe legiony krewetek siedzące na dnie niczym szarańcza na polu. Wygląd dna do głębokości 1000 metrów znamy dzięki filmom nagranym podczas wyprawy. To dzięki nim możemy powiedzieć, że dno pokryte jest drobnym mułem albo pokryte jest piaskiem, na którym od czasu do czasu można spotkać pojedyncze rozgwiazdy, kolorowe jeżowce czy fantazyjnie ubarwione ryby.
krajobraz jest przeważnie księżycowy. W afrykańskich głębinach nie ma oczywiście krzewów ani drzew. Ich rolę niejednokrotnie pełnią zwierzęta, takie jak gąbki, mszywioły, koralowce. Tworzą one gęste chaszcze czy kryjówki, w których niby wśród liści ukrywają się wspomniane już drobne zwierzęta, między innymi skorupiaki. Niekiedy na filmach widać bacznie przyglądające się nam ośmiornice, mątwy i kałamarnice. Bezkręgowce charakteryzujące się wysoką inteligencją oraz doskonałym wzrokiem. W niektórych miejscach, najczęściej tam, gdzie można znaleźć coś smacznego do jedzenia, możemy także spotkać grupy krabów pustelników, które jako domki wykorzystują puste muszle dużych ślimaków i wyglądają, jakby spotkały się na krótką pogawędkę. Jedną z ciekawszych obserwacji podczas analizy materiału wideo była ryba z rodziny honaksowatych. Musimy sobie teraz wyobrazić siedzącą na dnie jasno-różową, kolczastą rybę, która wyraźnie była zaciekawiona obecnością kamery. W pewnym momencie uniosła ona nawet swoje ciało nad dno morskie na tylnych płetwach. Tak naprawdę życie tutaj toczy się pod powierzchnią dna, w miękkim piasku lub mule. Wiele gatunków możemy zobaczyć dopiero kiedy w laboratorium odnajdziemy pod mikroskopem najdrobniejszych mieszkańców tego niezwykłego mikrokosmosu. Obecnie rozpoczynamy bardzo obiecującą współpracę z Uniwersytetem Mazurskim. Wspólnie z naszymi koleżankami i kolegami z Portugalii będziemy badać dno morskie w okolicach grzbietu środkowoatlantyckiego, obszaru, który można w uproszczeniu określić jako podmorski łańcuch górski. Będziemy także oczywiście publikować dalsze wyniki afrykańskich badań. Nasze wyniki będą stanowić punkt odniesienia dla przyszłych badań i pozwolą na ocenę stopnia zmian związanych z postępującymi zmianami klimatu oraz rosnącym zanieczyszczeniem i presją człowieka.